Kolejna część o laurowiśni gołokorzeniowej odmiany Caucasica, którą posadziłem 4 miesiące temu i możecie to zobaczyć we wcześniejszym moim filmie, ale ciężko się go ogląda, bo to były moje początki i nawet dla mnie jest ciężko to obejrzeć. Tak czy siak. Sprawa wygląda tak. Odkąd je posadziłem, w sumie 2 sztuki laurowiśni Caucasica, minęły już grubo ponad 4 miesiące. I mam pewne obserwacje, jak to wyglądało. Było tak, że wsadziłem je do ziemi i przyszedł po prostu przymrozek, pogoda się popsuła i zaczęło padać. I ta laurowiśnia po prawej stronie, ona od początku była jakaś taka lewa. Nie wiem, ciężko stwierdzić o co jej chodzi, ponieważ ta po lewej stronie jest po prostu super. Nie mam do niej żadnych zastrzeżeń ani nic. Od początku prawie identycznie wygląda i nie zmieniła się kompletnie prawie w ogóle. A ta po prawo to albo jakiś lewy egzemplarz, albo nie wiem, słaba miejscowa. Choć dzieli je tylko, nie wiem, chyba około 1 metr od siebie, albo i mniej. I jak przyszedł ten przymrozek, to już prawie postawiłem krzyżyk na tej prawej laurowiśni, bo wyglądała po prostu średnio na jeża. No ale mówię, dobra, zobaczymy. No i ogólnie tak, przyjęła się spoko, ostatecznie się przyjęła, ale chyba miała na początku za duży stres i teraz będzie jej ciężko po prostu wrócić do żywych, pełnosprawnych. Ogólnie kupiłem kilka sadzonek laurowiśni, właśnie takiej gołokorzeniowej w marcu, bodajże czy w kwietniu i po prostu po dłuższym czasie wyszło na to, że one po prostu się nie przyjmowały. Dlatego następnym razem, jakbym miał już kupić laurowiśnię, to kupiłbym po prostu w doniczce z ziemią, a nie taką gołokorzeniową. Bo jak widać 2 się przyjęły, a kupiłem jeszcze 3, które one po prostu w innych miejscach, wprawdzie w innych miejscach po prostu padły, a tutaj zostało takie 1,5 sadzonki, więc tak średnio. Dlatego lepiej po prostu w doniczce z ziemią. Jest to droższe, ale szkoda czasu. I jak w czerwcu zaczęły już pokazywać się pierwsze nowe liście, to zaczęły je atakować jakieś dziwne stworzenia. Co się potem okazało, że to są chyba jakieś biedronki, ale wyglądają creepy. I po researchu wychodzi na to, że to chyba jest biedronka azjatycka. Ale było ich, na 2 rośliny ze 20. Nie wiem, czemu akurat laurowiśnie tak pokochały, ale tak było. Może też problemy z laurowiśnią w moim przypadku polegają na tym, że za wcześnie je posadziłem i powinienem je posadzić na przykład w maju zamiast w kwietniu, marcu. Albo w czerwcu. W czerwcu może by było najlepiej. A co do przesadzonej róży, która rosła na miejscu aktualnych laurowiśni, to tak, posadziłem na słońce pod świerk i nawet kwitnie obficie, co po prostu się nie spodziewałem, że to się cokolwiek wydarzy w ten sposób, ale tak, udało się. I wychodzi na to, że ta róża to dowód, że czasem wystarczy zmienić po prostu gówniane otoczenie i nagle rośniesz, jakbyś w końcu rozwinął skrzydła.